W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Kreml traktuje historię i dlaczego tak chętnie lubi się nią posługiwać w relacjach pomiędzy państwami i narodami. Dowiecie się, czy jest to historia zgodna z faktami i jakie ma ona znaczenie w rosyjskiej polityce. Sowiecki historyk Michaił Pokrowski powiedział w latach 20., że historia to nic innego jak polityka robiona wstecz. Ta formuła obowiązywała na polu historii w Związku Sowieckim do samego jego końca. Ta formuła wróciła na rosyjską scenę wraz z dojściem do władzy Władimira Putina. Ta formuła sprawia, że historia nie jest traktowana w Rosji jako nauka mająca obiektywnie wyjaśnić przeszłość i odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak właściwie było. Ta formuła uczyniła we współczesnej Rosji z historii ważne narzędzie jej imperialnej polityki. Tak naprawdę nie jest to historia. Jest to nafaszerowana kłamstwami propaganda historyczna, która ma służyć wyłącznie realizacji mocarstwowych interesów Rosji. Odbudowa rosyjskich wpływów po rozpadzie Związku Sowieckiego jest dzisiaj najważniejszym celem Federacji Rosyjskiej. I cała rosyjska polityka pod rządami Putina zmierza w tym właśnie kierunku, czego jesteśmy dzisiaj naocznymi świadkami, obserwując sytuację, jaka ma miejsce na Ukrainie. Rosyjska propaganda historyczna obficie posługuje się dzisiaj sprawdzonymi w czasach Związku Sowieckiego technikami dezinformacji. W praktyce realizowana jest za pomocą dobrze zaplanowanych kampanii tematycznych i przy szerokim wykorzystaniu rosyjskich mediów i internetu. W te działania zaangażowane są rosyjskie służby. W tych działaniach aktywnie udział biorą przedstawiciele rosyjskiej administracji państwowej i rosyjscy politycy. Z pierwszą historyczną rosyjską kampanią propagandową mieliśmy do czynienia w latach 2004-2005. Ta kampania była reakcją na polskie obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rosjanie obawiali się, że w trakcie tych obchodów może dojść do podważenia głównego mitu historycznego putinowskiej Rosji, jakim jest wyzwolenie przez Armię Czerwoną Europy Środkowo-Wschodniej spod hitlerowskiego jarzma. I dlatego właśnie podjęli wówczas kampanię propagandową wymierzoną przeciwko Polsce. Ta kampania polegała na publikacji dziesiątek artykułów historycznych i na wypowiedziach wielu rosyjskich polityków i urzędników na tematy dotyczące II wojny światowej. Miały one charakter odgórnie zaplanowanej i sterowanej kampanii propagandowej, która trwała blisko rok. W trakcie tej kampanii eksponowano przede wszystkim wyzwoleńczy charakter działań Armii Czerwonej i podważano polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej, zarówno ten w kraju, jak i ten na Zachodzie. Przykładem takich publikacji w tej kampanii był m.in. artykuł Natalii Jelisiejewej zatytułowany „Kto oddalał zwycięstwo?”, opublikowany na stronie portalu strana.ru. W tym artykule Jelisiejewa informowała, że wkraczające do Polski wojska sowieckie, jak nazwała to, starły się z uzbrojonym i aktywnym przeciwnikiem, tak zwaną Armią Krajową. W ocenie autorki Armia Krajowa działała metodami kryminalnymi, mając w swoim arsenale terror, zabójstwa i grabieże. Innym przykładem takich publikacji w tamtej kampanii był artykuł Michaiła Margiełowa, byłego przewodniczącego Komisji Spraw Międzynarodowych rosyjskiego parlamentu,
opublikowany w dzienniku Izwiestia. W tym artykule Margiełow żądał, aby Polacy przeprosili za decyzję Józefa Piłsudskiego o rzekomym wymordowaniu czerwonoarmistów wziętych przez Polaków do niewoli w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W tej kampanii propagandowej znalazł się również wątek antykatynia. Wiktor Iljuchin, deputowany rosyjskiej Dumy, w wywiadzie udzielonym czasopismu Dossier przekonywał, że wszystkie dokumenty dotyczące sowieckiego sprawstwa zbrodni w Katyniu zostały sfabrykowane przez brytyjski wywiad i dlatego nie są one prawdziwe. W tej kampanii obecny był również wątek paktu Ribbentrop-Mołotow. Władimir Putin, oceniając go, mówił wówczas tak: dla zabezpieczenia swoich interesów i zapewnienia swojego bezpieczeństwa na zachodnich rubieżach Związek Sowiecki zdecydował się na podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow z Niemcami. Gdy w listopadzie 2004 roku zaczęła się na Ukrainie pomarańczowa rewolucja i Polska prowadziła wówczas aktywną politykę wobec wydarzeń, jakie miały miejsce na Ukrainie, strona rosyjska podjęła tematykę dotyczącą polsko-ukraińskich konfliktów. Było to obliczone na wywołanie historycznego sporu pomiędzy Polakami a Ukraińcami. W lutym 2009 roku zaczęła się kolejna kampania propagandowa Kremla. Miała ona uprzedzić międzynarodową dyskusję, do jakiej mogło dojść w związku z polskimi obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zaplanowanymi na 1 września 2009 roku w Gdańsku. Kreml obawiał się, że strona polska będzie chciała narzucić własną interpretację przyczyn wybuchu II wojny światowej. Ta kampania zaczęła się od publikacji na stronach internetowych rosyjskiego Ministerstwa Obrony artykułu pułkownika Siergieja Kowaliowa zatytułowanego „Wymysły i fałszowanie oceny roli Związku Sowieckiego przed oraz na początku II wojny światowej”. W tym artykule Kowaliow oskarżył Polskę o rozpętanie wojny jako główny argument, podając odmowę przez Polskę spełnienia umiarkowanych roszczeń III Rzeszy. Z kolei sowiecką agresję na Polskę we wrześniu 1939 roku Kowaliow usprawiedliwiał tym, że Stalin nie miał już innego wyjścia i musiał zawrzeć pakt z Hitlerem, aby odroczyć wojnę z Niemcami. Równie kłamliwe teorie w czasie tamtej kampanii epatowały rosyjskie stacje telewizyjne. Na przykład stacja TV Rosja wyemitowała cykl programów poświęconych okolicznościom wybuchu II wojny światowej, w których znalazła się teza, jakoby Polska współuczestniczyła w polityce rozbiorów terytorialnych w Europie dokonywanych przez Adolfa Hitlera. Ale w trakcie tamtej kampanii z 2009 roku publikowane były również rzekomo wiarygodne dokumenty archiwalne. Między innymi rosyjska służba wywiadu zagranicznego SWR opublikowała zbiór dokumentów archiwalnych z lat 1935-1945, które miały dowodzić, że pakt Ribbentrop-Mołotow był uzasadnioną próbą zapobiegnięcia agresji Niemiec na Związek Sowiecki. Te dokumenty były rekomendowane jako świeżo odtajnione i najbardziej wiarygodne w aspekcie zrozumienia przyczyn wybuchu II wojny światowej. Podobnie jak w poprzedniej kampanii, w tę kampanię z 2009 roku zaangażowali się również najwyżsi przedstawiciele rosyjskich władz. Między innymi w tej kampanii udział wziął minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow, który wielokrotnie zarzucał Polsce fałszowanie historii poprzez stawianie tez o współodpowiedzialności Związku Sowieckiego za wybuch
II wojny światowej. Kolejna kampania propagandowa Kremla zaczęła się na początku kwietnia 2011 roku. Sygnałem do jej rozpoczęcia była pierwsza rocznica katastrofy w Smoleńsku. Kreml obawiał się tych obchodów z uwagi na kontekst zbrodni katyńskiej. Rosjanie sądzili, że Polacy będą chcieli wywołać dyskusję na temat Katynia na forum unijnym, zwłaszcza że trafiły wówczas do Trybunału w Strasburgu skargi rodzin ofiar zbrodni w Katyniu. Kreml postanowił więc niejako uprzedzić to wszystko i sam zainicjował kampanię propagandową w tej sprawie. W czasie tamtej kampanii miały miejsce 3 wydarzenia, które okazały się kluczowe. Pierwsze z nich to usunięcie polskiej tablicy w Smoleńsku, miejscu, gdzie rok wcześniej zginęła polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. W treści usuniętej przez Rosjan polskiej tablicy była mowa o tym, że polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim zamierzała wziąć udział w uroczystościach 70. rocznicy ludobójstwa katyńskiego. W miejsce usuniętej tablicy Rosjanie zamontowali swoją własną tablicę, tyle że ze zmienioną treścią. Z treści znikło słowo ludobójstwo katyńskie, której to kwalifikacji zbrodni w Katyniu Rosjanie nie akceptowali. Drugim kluczowym wydarzeniem tamtej kampanii było umieszczenie rosyjskojęzycznej tablicy na terenie byłego obozu dla jeńców sowieckich w Strzałkowie w Wielkopolsce. Umieszczona bezprawnie rosyjska tablica informowała, że tutaj spoczywa 8 000 radzieckich czerwonoarmistów, brutalnie zamęczonych w polskich obozach śmierci w latach 1919-1921. Autorzy napisu umiejętnie nawiązali do prawdy historycznej, wymieniając wspomnianą liczbę 8 000 sowieckich jeńców, ale obudowali to nieprawdziwym stwierdzeniem, że ci jeńcy zostali zamordowani i stało się to w polskich obozach śmierci. Trzecim kluczowym wydarzeniem tamtej kampanii było wyemitowanie przez rosyjską stację telewizyjną ORT na kanwie incydentu w Strzałkowie specjalnego reportażu, w którym była mowa o tym, że polskie obozy koncentracyjne istniały na pewno w Strzałkowie i Tucholi, gdzie przebywali sowieccy jeńcy po wojnie bolszewickiej 1920 roku i miało ich tam zginąć co najmniej 30 000. Chociaż jak podkreślano w reportażu, dokładnie nie wiadomo ilu, ponieważ strona polska nie chce przekazać Rosji dokumentów na ten temat. Dopiero po tych wydarzeniach w rosyjskich stacjach radiowych i telewizyjnych ukazała się cała masa programów na temat polskich obozów śmierci. Kampania z 2011 roku miała przede wszystkim zastopować polskie oczekiwania w sprawie zbrodni w Katyniu i uruchomić międzynarodową dyskusję o polskich obozach śmierci. W czasach Władimira Putina Kreml podejmował takie kampanie propagandowe nie tylko wobec Polski. Tak było również w przypadku krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, które były oskarżane przez stronę rosyjską o kolaborację z III Rzeszą w czasie wojny. Dzisiaj Rosja prowadzi kampanię propagandową wymierzoną przeciwko Ukrainie. W tej kampanii Ukraina nazywana jest państwem faszystowskim, a Ukraińcy faszystami. Ta kampania trwać będzie dopóki będzie trwała wojna na Ukrainie. W moim następnym filmie opowiem Państwu o kulisach zakończenia II wojny światowej w Europie. Dowiecie się, kiedy rzeczywiście się ona zakończyła i dlaczego Francja znalazła się po stronie zwycięzców. Ten film zatytułowałem Jak zakończyła się II wojna światowa. Gorąco zapraszam do oglądania.
Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam Jus Memoriae, czyli Prawo Pamięci, oraz Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, mecenasom mojego kanału. Misją Jus Memoriae, czyli Prawo Pamięci, jest udzielenie pomocy bohaterom, którzy w mrocznych dla Polski latach 1944-1989 byli niesłusznie skazywani przez komunistyczny system, trafiali do więzień lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.